Czy macie dość smogu, kurzu czy alergenów w swoim domu? Dobrze trafiliście, bo dzisiaj bierzemy pod lupę filtry HEPA. Ostatnio w naszym filmie omówiliśmy różne typy filtrów, a dziś skupimy się wyłącznie na filtrach HEPA E11, E12 i H13. Dowiecie się, czym się różnią, który jest najlepszy i jakie mają zastosowanie. Gotowi? Zaczynajmy. Dlaczego filtr HEPA to must have? Umieszczony np. w oczyszczaczu powietrza czy odkurzaczu, filtr HEPA może pomóc Wam oddychać świeżym powietrzem. To jak tarcza ochronna dla Waszych płuc. Wykonany z bardzo gęsto umieszczonych arkuszy włókien polipropylenowych filtr zatrzymuje drobinki takie jak kurz, pyłki, roztocza, bakterie, wirusy, a nawet cząsteczki smogu. Efekt? Czyste i zdrowe powietrze w Waszym domu. Jeśli macie alergię, astmę lub po prostu chcecie oddychać lepiej, filtr HEPA to absolutna podstawa. No dobrze, skoro już wiecie, dlaczego filtr HEPA jest taki ważny, czas na szczegóły. W zależności od skuteczności filtracji wyróżniamy kilkanaście klas filtrów HEPA. W oczyszczaczach powietrza czy odkurzaczach znajdziesz jednak z reguły filtr klasy E11, E12 i H13, więc to one nas najbardziej interesują. Wyobraźcie sobie, że E11 to solidny strażnik. Zatrzymuje on około 95% zanieczyszczeń. E12 to lepszy ochroniarz zatrzymujący do 99,7% cząsteczek. H13 to natomiast prawdziwy mistrz, zatrzymujący aż 99,97% mikroskopijnych cząsteczek. Pamiętajcie, że im wyższa skuteczność, tym większa jest jego gęstość. Filtry takie jak H13 mogą mieć mniejszą przepustowość powietrza niż np. E11, przez co na papierze są one najskuteczniejsze. No ale np. w naszych testach oczyszczania powietrza czas potrzebny do wyeliminowania pyłów smogowych z otoczenia był podobny jak w przypadku tańszych filtrów E11. No dobrze, to zatem który typ filtra HEPA jest najlepszy i który wybrać? Odpowiedź brzmi: to zależy. Dla wielu osób filtr HEPA E11 może być wystarczający, zwłaszcza ze względu na często niższą cenę. Owszem, 95% skuteczności to nie 99,97%, ale z drugiej strony mniejsza gęstość filtra to o kilkanaście metrów sześciennych na godzinę większa wydajność, jak i szybciej przefiltrowane powietrze w pomieszczeniu. Filtr HEPA E12 wydaje się być dobrym kompromisem między ceną a skutecznością. H13 to natomiast wybór dla perfekcjonistów i osób z dużymi wymaganiami jak alergicy. Są to najczęściej spotykane filtry używane przez producentów. Warto jednak pamiętać, że filtry o wyższej skuteczności mogą szybciej się zapychać, dlatego kluczowa jest ich regularna wymiana. Filtry HEPA różnią się również formą, co wpływa na sposób ich użytkowania. Dlatego też możecie spotkać zarówno cylindryczne, jak i kasetowe zintegrowane, a także oddzielne. Filtr cylindryczny ma kształt walca i składa się z materiału filtracyjnego, który owija rdzeń w formie spirali lub prostych warstw wokół osi. Filtr kasetowy natomiast jest prostokątny lub kwadratowy, umieszczony w ramie. Materiał filtracyjny jest zamocowany w formie harmonijki, przez co mamy również dużą powierzchnię filtracyjną przy jednocześnie kompaktowym rozmiarze. Filtr zintegrowany łączy w sobie kilka warstw lub typów filtrów w jednej obudowie. Masz więc filtr HEPA węglowy i wstępny w jednym. Filtr osobny, jak sama nazwa wskazuje, oznacza, że każdy rodzaj filtra występuje w oddzielnej obudowie i działa niezależnie. Każdy rodzaj ma swoje plusy i minusy. Generalnie filtry cylindryczne ceni się za teoretycznie większą powierzchnię filtracyjną. Wymagają one jednak wymiany wszystkich elementów, nawet jeśli filtr HEPA np. zużył się mniej niż węglowy i mógłby jeszcze nam posłużyć. Jest to zdecydowanie mniej ekonomiczne i ekologiczne rozwiązanie. Mówiąc o filtrach, nasuwa się kolejne pytanie. Jak długo można używać filtra HEPA oraz czy można go w ogóle myć? Na żywotność filtra ma wpływ kilka czynników, m.in. miejsce zamieszkania, to jak często używamy oczyszczacza lub czy w domu są osoby palące. Filtry stosowane często w trudnych warunkach dość szybko są w stanie się zapchać, a ich wymiany należy przeprowadzać znacznie częściej. Przy standardowym użytkowaniu bez nadmiernej ekspozycji na substancje smoliste, filtry powinniśmy wymieniać tak co mniej więcej 12 miesięcy. Niektóre modele można delikatnie czyścić, ale pamiętajcie, mycie pod wodą zwykle nie jest zalecane, bo może zniszczyć strukturę filtra. Jeśli producent tego nie przewiduje, lepiej trzymać się zasad wymiany. Przechodząc do kosztów użytkowania filtrów HEPA, to w głównej mierze zależą one od klasy filtra, producenta, indywidualnych warunków oraz jakości powietrza w otoczeniu i częstotliwości użytkowania oczyszczacza. Koszt filtrów HEPA waha się od około 150 do nawet 500 zł. Oczywiście im większy filtr dedykowany do większych, mocniejszych oczyszczaczy, tym wyższa też będzie jego cena. Niektórzy producenci obiecują 2, 3, a nawet 10-letnią żywotność swoich filtrów,
To oczywiście też przekłada się na cenę. Czasami zaś cena jest po prostu wynikiem renomy marki. Na koniec ciekawostka. Filtry HEPA to nie tylko domena oczyszczaczy powietrza. Są one stosowane w wielu innych urządzeniach, a ich zastosowanie znacząco poprawia jakość życia. Oto kilka przykładów. Numer 1. Odkurzacze. Filtry HEPA w odkurzaczach to już standard w modelach klasy premium, ale coraz częściej pojawiają się także w urządzeniach budżetowych. Dzięki nim odkurzacz nie tylko zbiera kurz z podłogi, ale również zatrzymuje drobinki pyłów, roztocza, alergeny i inne szkodliwe cząstki wewnątrz urządzenia, zapobiegając ich wydostaniu się z powrotem do powietrza. To szczególnie istotne dla alergików, którzy mogą odczuć ulgę po każdym sprzątaniu. Numer 2. Klimatyzatory. Filtry HEPA w klimatyzatorach dbają o jakość powietrza w pomieszczeniu, wychwytując drobne cząsteczki z powietrza zasysanego do urządzenia. Dzięki temu użytkownicy mogą cieszyć się chłodnym i czystym powietrzem wolnym od wszelkich zanieczyszczeń. Warto zauważyć, że takie rozwiązanie pomaga także zmniejszyć ryzyko rozwoju pleśni i grzybów w samym urządzeniu. Numer 3. Systemy filtracyjne i rekuperatory. Filtry HEPA są stosowane w zaawansowanych systemach wentylacyjnych, w tym rekuperatorach, które dbają o wymianę powietrza w domach i budynkach komercyjnych. Filtr HEPA w takich urządzeniach skutecznie wychwytuje zanieczyszczenia z powietrza zewnętrznego, zanim trafi ono do wnętrza, zapewniając czystość i bezpieczeństwo powietrza w całym domu. Numer 4. Oczyszczacze powietrza w akwariach i terrariach. Filtry HEPA są także stosowane w urządzeniach przeznaczonych dla miłośników zwierząt. Dzięki nim powietrze w terrariach i akwariach jest czystsze, co sprzyja zdrowiu zwierząt, a jednocześnie eliminuje nieprzyjemne zapachy z otoczenia. Jak widać, filtr HEPA jest wszechstronnym rozwiązaniem, które znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach życia. Niezależnie od miejsca, w którym go używamy, jego rola pozostaje niezmienna. Warto też pamiętać, jak bardzo przydaje się ten niepozorny, ale niezwykle skuteczny element filtracyjny. A jeżeli Ty jesteś zwolennikiem czystego powietrza, zasubskrybuj ten kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi filmami.